Cześć Wam! Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaki mam dzisiaj dobry humor. Do pokonania dzisiaj mamy coś około 3 godziny, może trochę ponad, ale jeżeli oglądacie mój content od jakiegoś czasu, to wiecie, że dla mnie taki dystans to jest pikuś. Witajcie ponownie. Moi stali widzowie są przyzwyczajeni do mojej uśmiechniętej facjaty, a nowi być może są zdziwieni, zaskoczeni. Jak to ten koleżka z tego telewizora albo z ekranu twojego telefonu, emigrant albo imigrant, może tak zacieszać? Ano może. Często to również powtarzam, że ten YouTube'owski content jest dla mnie przygodą życia, przygodą, w której to odwiedzam lokale, które serwują polskie lub z polskim twistem jedzenie, bez żadnej patologii, bez żadnej polityki i najważniejsze w dzisiejszych czasach, bez żadnych dram. A jeśli chodzi o lokalizację tych lokali, to byliśmy już naprawdę w wielu miejscach. Aberdeen? Checked. Penzance? Checked. Deal? No raczej. Natomiast dzisiaj odwiedzę pierwszy raz w życiu i zakładam, że pierwszy raz w życiu Wy również zobaczycie to miasto, a mowa o mieście Bedford. A jeżeli chodzi o Bedford, to w Bedford znajduje się restauracja o nazwie The Magic Pot Restaurant. A czy będzie magicznie w The Magic Pot Restaurant, to się okaże. Póki co na ich Facebooku te dania, które tam wystawiają, wyglądają magicznie. Prostota, bez żadnych udziwnień, ale dzisiaj na takie coś mam ochotę. Jeżeli chodzi o ten mój dobry humor z samego początku, to pozwólcie, że Wam wszystko wytłumaczę. A więc, często tych moich epizodów nie nagrywam co tydzień. To byłoby męczące, czasochłonne i tak jest czasochłonne, ale nie jest aż tak męczące. Po prostu chodzi o to, że jeżeli mam nieraz okres wolny, to sobie jadę w parę miejsc. No i później, jeżeli te parę miejsc odwiedzę, to naturalnością jest to, że przez parę tygodni nie jadę nigdzie. No i podzielę się z Wami taką prywatą, że te parę tygodni, w tym przypadku akurat, to 2 miesiące. Tak, dobrze słyszeliście, około 2 miesiące nic nie nagrywałem, po prostu miałem inne sprawy na głowie, epizody sobie nadbudowałem, także co tydzień wychodził kolejny epizod i dlatego mi się podwójnie dzisiaj miska cieszy, bo kolejna prywatka, ja na co dzień nie jadam polskiego jedzenia za bardzo. Jem tak czysto, dla kogoś nudnie, no po prostu jestem przyzwyczajony do takiego zwykłego jedzenia. I tutaj jest kolejna rzecz, z której się raduję, jeżeli chodzi o mój content, że nie dość, że poznam fajnych ludzi, zobaczę nowe miejsca, w których normalnie bym nie pojechał, a Bedford jest jednym z takich właśnie miejsc, to jeszcze spróbuję naprawdę dobrego jedzenia. A czy skosztuję naprawdę dobrego jedzenia w The Magic Pot Restaurant, to się okaże, jak już przybędę do Bedford. Dla mnie pełna koncentracja, a dla Was tradycyjny na tym kanale kącik PL bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasta. Wiadomka, Bedford. Bedford to niezwykłe angielskie miasto, które urzeka malowniczymi bulwarami nad rzeką Great Ouse oraz fascynującą wielokulturową historią. Bywa ono nazywane Małymi Włochami, ponieważ po II wojnie światowej tysiące robotników z południa Włoch przyjechało tu do pracy w gigantycznych cegielniach London Brick Company. Dziś niemal co 5. mieszkaniec Bedford ma włoskie korzenie, dzięki czemu w mieście panuje wyjątkowy, śródziemnomorski klimat, pełen autentycznych pizzerii i rzemieślniczych lodziarni. Miasto zapisało się złotymi zgłoskami w historii literatury za sprawą Johna Bunyana, autora słynnej Wędrówki Pielgrzyma. Pisarz spędził w bedfordzkim więzieniu aż 12 lat za nielegalne głoszenie nauk. I to właśnie za kratami stworzył to jedno z najważniejszych dzieł literatury angielskiej. Jego dziedzictwo do dziś przypominają pomniki, lokalne muzeum oraz rzeźbione drzwi kościoła Bunyan Meeting. Z Bedford wiąże się także era pionierskich lotów sterowców, które stacjonowały w pobliskich hangarach w Cardington. To tam zbudowano tragiczny sterowiec R-101, a te gigantyczne, historyczne budowle istnieją do dziś i służą jako wielkie studia filmowe. Kręcono w nich sceny do takich hitów kinowych jak Incepcja, Gwiezdne Wojny czy Mroczny Rycerz. Moi drodzy, witajcie w Bedford.
Siemanko, jestem na miejscu. Słuchajcie, zaparkowałem sobie tutaj na tej ulicy, tylko jest jeden problem, bo pokazuje, że to jest niby godzina max. Nawet widzicie, jak mi czas odlicza. Mam nadzieję, że aplikacjowo, bo to jest w ogóle ta aplikacja tutaj, Pay by Phone, mam nadzieję, że aplikacjowo, siedząc tam w środku, będę mógł sobie przedłużyć. Jeżeli nie, o wszystkim Was poinformuję. Dobra, nie przedłużamy, w razie czego jakby nie mógł przedłużyć. Magic Pot Restaurant, Bedford, Pelowskarnia, ja jestem mega głodny. Cyk, cyk, chodźcie. Dobra, jestem na miejscu i od razu powiem Wam pierwszy szok, że świeżo po otwarciu, a tutaj jest lokal full. Lekki update, jeżeli chodzi o parking. Ignorujcie tamten parking, bo tam jest max stay godzina i zostałem poinformowany przez szefową i zaraz o niej więcej powiem, że nie za bardzo możecie przedłużyć, chyba że przesuniecie fizycznie ten samochód. No to mi się nie opłacało. Przeparkowałem sobie tutaj na tej ulicy i tutaj macie max tej 2 godziny. Zamówienie złożone i zanim się to pojawi na stole, tradycja musi być podtrzymana. Tarau. Toast. Za Ciebie, Ewo. Ewa to jest Big Boss. Za Ciebie, Moniko. Monika Was będzie obsługiwała. Monika to jest córka Ewy. Rodzinny biznes. Uwielbiam takie coś. Za Magic Pot Restaurant. Za Bedford. No i za Was, moi drodzy widzowie. Wasze zdrówko. Pierwsze danie już na mnie spogląda i powiem Wam, że tak, jest to zupa pomidorowa, ale jedyna dla mnie właściwa forma podania zupy pomidorowej jest, zanim Wam powiem, napiszcie mi w komentarzu, jaka jest dla Was, to znaczy z czym wolicie, bo dla mnie tylko i wyłącznie istnieje zupa pomidorowa z ryżem i ten zapach jest niesamowity, jestem mega głodny. Nie ma co przedłużać, wjeżdżamy w zupę. Pyszota. Zobaczcie sobie bliżej, co tutaj jest. Patrzcie na to. Fenomenalnie smakuje, ryż nie jest w ogóle rozgotowany, takie posiekane marcheweczki dla mnie na plus. Pierwsze danie zjedzone, czas na danie główne. Danie główne już przybyło i zanim w ogóle Wam to pokażę i cokolwiek zdradzę o tym daniu głównym, to taki lekki tip, że do tego dodania głównego najidealniejsze byłoby na przykład białe winko. Ale ja dzisiaj tak na sportowo wziąłem piwko. Nic nie zastąpi tego zimnego piwka, a jeżeli chodzi o danie główne, to dzisiaj mamy petarda, dor z ziemniakami. Dobra, i to jest coś pięknego, nie? Jest mega fajna pogoda w Bedford, jest mega fajna obsługa, ale o tym powiem Wam w podsumowaniu. Zupa, dobra, nic już nie mówię. Nie spoileruję żadnego podsumowania. Te cytryny mi nie są potrzebne. Wjeżdżamy na razie w ziemniaka. I w ogóle, chodźcie Wam bliżej pokażę. W ogóle to są takie malutkie ziemniaczki. Dla mnie mega plus. Dorsz jest tutaj i suróweczki. Standardowy drill, żebyśmy tutaj nie robili chamstwa na salonach. Rozkładam tą serwetkę tutaj i Wam pokazuję. Wjeżdżamy w buraczki. Takie. Mega, bo tam jest dodatek ćwikły. Dla mnie mega. Surowa numer 2. Taka.
Klasyk. Ziemniak. Rybę zostawimy na końcu. Teraz ta tutaj. Patrzcie na to. Mega wszystko to jest. Powiem, że mega delikatny i tak naprawdę jest spory. Zobaczcie, do twarzy nie będę go dawał, bo on jest delikatny, on mi się rozwali. Ale no jest naprawdę spory. Na wasze nieszczęście dokończam to sobie bez kamery. Wjeżdża deser i na pewno wjeżdża kawa. A powiem wam, że kawę to wiem, jaką wypiję, taką jaką zawsze piję. No chyba, że mamy taki wyjątkowy epizod, jaki mieliśmy w Blackburn u Asi. Jeżeli to oglądasz, pozdrawiam cię, koleżanko. A jeżeli chodzi o deser, nie mam pojęcia, co wezmę. I od razu szybko poprawka, jeżeli chodzi o deser. W karcie dałem, tam są wyróżnione 3 desery. Pierwszy to jest makowiec, drugi to jest sernik, a trzeci to jest to, co mam tutaj. Tak, nie jestem jabłecznikorzełcą, ale tutaj wygląda to fenomenalnie. Ciepły jabłecznik z budyniem i z lodem. Ale zanim to spróbujemy, weźmy sobie łyk americano, ogromnej americano. Trochę spoileruję podsumowanie. Bez cukru, bez mleka. Inna americano to jest tak jak zupa pomidorowa bez ryżu. To jest grzech. Dobra, na razie sam jabłecznik bez loda. I jak nie jestem jabłecznikożercą, to ten, bo jest na ciepło, on jest z budyniem jeszcze z tym lodem tutaj. Mega. Ostatni łyk dla was przed kamerą kawy. No i co? Czas podsumować Magic Pot Restaurant i powiedzieć wam, czy było tutaj magicznie. Zanim wybierzemy się do lokalizacji studia, aby podsumować The Magic Pot Restaurant w Bedford, bo lokalizacja studia będzie w Bedford, to również w Bedford jest coś bardzo ciekawego. Jest to sklep i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, że to jest polski sklep, gdyby nie to, że ten sklep naprawdę pięknie wygląda. Zobaczcie. Ej, patrzcie na to w ogóle u Elizy, bo Eliza jest tutaj big bossem. Możecie skosztować lody i to jest lód mieszany. Mega. Odwiedzajcie Elizę i odwiedzajcie, zaspoileruję trochę podsumowanie, Magic Pot Restaurant. Hej. Kalifornia dzisiaj nad Bedford, shadesy są potrzebne, ale na szczęście znalazłem ten tutaj spocik i moje shadesy mogę zdjąć. Gdzie jesteśmy? Za mną jest Butterfly Bridge, jak go widzicie. Nazywa się tak, bo przypomina Butterfly'a, czyli Butterfly Motyl. A za mną, mam nadzieję, że nazwy nie skaleczę, River Great Ouse. Natura, mega fajne miejsce, w ogóle fajne miejsce na spacery, fajne miejsce, żeby spalić kalorie, których na pewno nabyłem w Magic Pot Restaurant. A jeżeli o wilku mowa, czas podsumować Magic Pot Restaurant. Zanim podsumujemy Magic Pot Restaurant w Bedford, tradycyjnie chciałbym podziękować Tobie, Ewo. Ewa to jest Big Boss. Chciałbym podziękować Tobie, Moniko. Monika is looking after you, czyli Was obsługuje. Monika jest córką Ewy. To jest rodzinny biznes i jak się powtórzę, nie wiem, czy to powiedziałem w ogóle w środku,
to powiem to pierwszy raz, uwielbiam rodzinne biznesy. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne restauracji, to organizują wszystko. Organizują imprezy, urodziny jakieś pępkowe, organizują cateringi, organizują również cateringi takie wyjazdowe. Czyli jeżeli chcecie się z nimi skontaktować, a linki tradycyjnie dam w przypiętym komentarzu i w opisie filmu, to dajcie im znać. Jeżeli chodzi o te cateringi wyjazdowe, to po prostu polega to na tym, że jeżeli chcecie, zaspoileruję to podsumowanie, skosztować pysznego jedzenia, to się z nimi kontaktujecie i oni do Was przyjeżdżają. Jeżeli chodzi o ilość ludzi w ogóle w tym lokalu, to najlepiej skontaktujcie się z nimi, bo pytałem się Ewy, pytałem się Moniki. No i wiadomo, to też zależy, lokal jest mały, to zależy też, czy mają być tany, czy po prostu przysłowiowy kotlet ma być zjedzony. Kolejna organizacyjna rzecz, jeżeli chodzi o restaurację, to mają deliverkę. Tyle, że to jest ważne, tą deliverkę, jeżeli mają dostępną, to ogłaszają u siebie na Facebooku. To nie jest ani Uber Eats, ani Just Eat. Dla mnie osobiście kolejny plus. Deliverkę sobie sami ogarniają, nie żaden korporacyjny motłoch. Zrobią to pomiędzy sobą i to jest fajne. I nie chcę tego przekręcić, ale prawdopodobnie to jest Moniki brat. Jeżeli ten epizod oglądasz, kolego, to pozdrawiam Ciebie. Pozdrawiam również przesympatyczną rodzinę, która siedziała obok mnie, kolegę, zakładam, to jest kolegi ukochana. I małego chłopaka, koleżkę. Kolega spytał się mnie, czy jestem youtubercem. Powiedziałem, że siema, mam na imię Darek i jeżdżę po prostu po UK. I fajnie, bo kolega też powiedział, że był w wielu miejscach. I wymieniłem Deal, wymieniłem Aberdeen, wymieniłem Penzan i kolega też tam był. O parkingu Wam powiedziałem, ten tutaj zaraz jest tylko godzina, to jest zdecydowanie za mało. Dalej jest 2 godziny, a w ogóle dowiedziałem się później od Ewy, że jeszcze dalej to jest 4 godziny. Lokalni na pewno wiedzą wszystko, tylko że ten content mam nadzieję, że przyciągnie nielokalnych, takich dziwolągów jak ja, dla których nie ma problemu najmniejszego siąść za kółko i jechać 3 godziny, aby zjeść. Zaspoileruję już kolejny raz, pyszne jedzenie. Dobra, omówimy szybko dania, a na koniec wjeżdża kącik dla Marut, czyli ceny. Jeżeli chodzi o zupę pomidorowa z ryżem, dajcie koniecznie znać, czy jesteście team ryż, czy team makaron. Jeżeli chodzi o porcję, to była dla mnie idealna, nie była ani za duża, nie była ani za mała. Nie zrozumcie mnie źle. Nieraz odwiedzam lokale, w których same zupy są tak ogromne, że ledwo mieszczę maina. Ja ledwo mieszczę gościu, który just like that, albo nie spoileruję, obejrzcie sobie Władcę Talerza. To dla mnie to jest za duże. Tutaj jest idealne. Starter takiej wielkości idealnie Was wprowadzi w danie główne. A jeżeli o wilku mowa, to danie główne petarda. Wybrałem dorsza, a powodem, takim najgłówniejszym powodem mojego wyboru to było to, że po tym epizodzie mam fajne, aktywne popołudnie. Jedno z moich takich najogromniejszych pasji to jest trening. I jeżeli chodzi o trening, to trenowanie w przeróżnych siłowniach. Fajnie w ogóle to wszystko wychodzi z tym moim contentem, bo nie dość, że jeżdżę w przeróżne miejsca, zabieram Was przy okazji, to ja sobie trenuję naprawdę w przeróżnych siłowniach. Dorsz fenomenalny, leciutki, ale to jest też ważne, duży. Naprawdę było dużo tej ryby. Nie chciałem, bo wiecie, nieraz jak robię schabowe, to tak podnoszę do głowy, żeby pokazać Wam, jaki jest rozmiar tego schabowego. No ryby nie chciałem, bo ona była delikatna, ale co jest fajne, to że było więcej ryby niż ziemniaków. Nieraz widzicie tak trochę na odwrót, po prostu utuczycie się bardziej ziemniakami, a tutaj było inaczej. Fajnie te małe ziemniaczki i te suróweczki, no dla mnie plus. Deser to coś, co normalnie bym nie wziął, bo nie jestem jabłecznikożercą, ale za namową Twoją, Moniko, skusiłem się na to, a na co się skusiłem już zobaczyliście. Jabłecznik z lodami z budyniem, ciepły jabłecznik, zimne jak to w zwyczaju mają lody, smak niesamowity i powiem Wam jeszcze też fajnie, że ta porcja też była spora. Kawa jak to kawa, wiecie, kawa jest zawsze dobra. Ta americano dla mnie osobiście bez cukru, bez mleka zawsze smakuje bardzo podobnie. Ja nie jestem jakimś ekspertem. Ta była fajna, a plus dla Was, Ewo i Moniko, za porcję tej kawy, bo ta kawa była spora i za cenę. No i ktoś został właśnie wywołany do tablicy. Kącik dla Marut, czyli ceny. Na początek mieliśmy shot wódeczki, sobica wiśniowa kosztowała 2,50, a taka ciekawostka, za 3 takie shoty zapłacicie tylko 6. Na starter zupa pomidorowa z czymś, z czym tylko powinno się zupy pomidorowe jeść, czyli z ryżem i ta zupa kosztowała 6 funtów. Zanim obiad wjechał napój prawdziwego kanapowego sportowca i piwo Perła kosztowała 5,50. Na danie główne mieliśmy dorsza z ziemniakami i suróweczką i ten obiad kosztował 16 funtów.
Potrzebuję energii na kawałek drogi jeszcze i na siłownię i tą energię dała mi kawa. I ta kawa americano kosztowała 2 funty. Na deser jabłecznik z budyniem i z lodami i ten deser kosztował 6,50. Zanim powiem, ile za całość zapłaciłem, to zrobiłem tego karpia na temat kawy, bo jeżeli chodzi o cenę, 2 funty za tak duży kubek kawy w mieście, to jest duże miasto Bedford, to jest mega dobrze. Czyli co, za całość w The Magic Pot Restaurant w Bedford zapłaciłem 38 funtów 50 pensów. Jeżeli chodzi o szota wódki, o cenę szota wódki i o cenę kawy, to powiedziałem Monice i powiedziałem Ewie, że ceny macie naprawdę niskie. Mam nadzieję, że po tym epizodzie te ceny nie pójdą wyżej i że lokalni rodacy nie wywieszą takich tutaj plakatów. Te wszystkie inne ceny dla mnie osobiście fenomenalne, naprawdę dobre za to, co zjecie. Te porcje, jakość tego jedzenia jest przepyszna, a też mówię często fenomenalne albo dobre czy coś takiego i to nie dlatego, że wygrałem Euromiliona, chociaż nie wiem, dzisiaj jest losowanie, to sobie sprawdzę, może wygram. Tylko dlatego, że ja naprawdę jeżdżę po wielu lokalach, kameralnie i bez kamery. I znam realia ceny, znam koszta, jakie muszą ponosić pracodawcy albo właściciele lokali. Dlatego 38 funtów 50 pensów w naprawdę dużym mieście za fulla. No macie wszystko, nie? Woda, piwo, starter, main, deser, kawa. Uważam za cenę. Powtórzę się, fenomenalną. Widzieliście po opuszczeniu Magic Pot Restaurant ten glitch, jeżeli chodzi o sklep Elizy. Tak jak powiedziałem przed sklepem, po prostu zobaczyłem to, no bo wiecie, te algorytmy tak działają, nie? Że jeżeli coś obserwujesz, bo ja obserwowałem już Magic Pot w Bedford, no to coś tam z Bedford mi przychodzi i zobaczyłem ten sklep i sobie pomyślałem, kurczę, na pewno to będą takie tylko malutkie kawałki tego sklepu, nie? Że to tak fajnie wygląda. Powiem Wam, jeden naprawdę z ładniejszych sklepów, jakie widziałem. Wiadomo, też śliczny sklep widziałem w Mitcham. Tu chyba nawet po sąsiedzku, bo ten Mitcham niedaleko jest Bedford, ale Elizo, masz świetny sklep i te Twoje lody, za którego w ogóle dziękuję, smakują też pysznie. Zanim werdykt wiedzie, który będzie formalnością, proponuję Wam iść do Magic Pot Restaurant, odwiedzić Ewę, odwiedzić Monikę i się najeść. A później taki najedzony, pójdźcie sobie do Elizy na Wasze tygodniowe zakupy. A jak często mówię, że youtuberzy lubią ściemniać, to tutaj akurat uwierzcie mi, że nie chcecie robić zakupów spożywczych na pusty żołądek. Mimo że nie ma tutaj słońca, bo jestem tutaj przed tym przeogromnym drzewem, założę shady na werdykt. Magic Pot Restaurant w Bedford, Wasz lokal. Ewo, Moniko, uważam za lokal, który... To są fanfary dla świeżaków. Lokal, który smaczy. Szejcy ściągamy. Mega fajna atmosfera. Od razu plus wielki za alkohol serwowany. Dużo lokali polskich nie ma alkoholu. Po prostu nie chcą się kłopotać z licencjami. Alkohol, zimna wódeczka, piwka, tam jakieś szoty sobie zrobicie, promocje. W ogóle tam jest też promocja nawet na schabowego za 10 funtów. Niesamowite, ta karta nie jest ogromna, ale macie tam konkretne dania. Spytajcie się Moniki, co proponują, co polecają, najeść się, pójść do Elizy, porobić zakupy włożyć do samochodu i później przyjść sobie tutaj i przejść się po tym tutaj mostku. Chyba mamy wszystko omówione, jeżeli o czymś zapomniałem, to teraz wiedzie glitch. A jeżeli glitch nie wjechał, to wyjątkowo nie dałem gafy i o wszystkim Was poinformowałem. Dlatego czas na tradycyjny apel i w ogóle ten apel chyba zrobię na tle tego ogromnego drzewa. Nie przepracowywujcie się, jeżeli macie nadmiar energii, to wychodźcie z dziećmi, bawcie się. W ogóle tutaj chodźcie sobie na spacery, no patrzcie na to, nie? Jest pięknie. Wspierajcie siebie nawzajem, nikt za nas tego nie zrobi, czyli co? Czyli chodźcie sobie do restauracji polskich, chodźcie sobie do polskich sklepów i mało tego, zabierajcie swoich niepolskojęzycznych znajomych. Dajcie znać, czy byliście w Magic Pot Restaurant, dajcie znać, czy byliście u Elizy, dajcie znać, czy chodzicie sobie tutaj na spacery, a jeżeli spodobały Wam się moje wypociny, to dajcie suba, dajcie lajka, wiecie, to wszystko, o co zawsze youtuberzy pytają. Dzięki, że spędziliście te paręnaście minut na obejrzeniu tego epizodu i mam nadzieję, że widzimy się w następną niedzielę, godzina
Takie wielkie drzewo. 17 UK czasu. Hej.